No i jestem, Gadget Show, jak widzicie największe technologiczne wydarzenie roku na wyspach. Oto jest, nie ma co gadać, trzeba wchodzić. Gadget Show Live promowane jest przez prowadzących bardzo popularnego na wyspach programu rozrywkowego Gadget Show. Taki top gear dla maniaków technologii. A częścią wystawy jest występ na żywo, czyli samo show. Niedługo będziesz w trójwymiarze. I stoję właśnie w kolejce do Oculus Rift. Mam nadzieję, że to jest ta wersja najnowsza. Widzę słuchawki, także wrażenie powinno być dosyć zaawansowane. Będzie to mój pierwszy kontakt z tą technologią. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Hi. Headphones first, or? Headphones first, yeah. If you want to hang them just off your neck to start with, you have to sound the way. Sure. All the way around. You hang them off your neck just to start with, that's it. And then pop the headphones in. I muszę powiedzieć, że są... Yeah, guys. Is that okay? Yeah, sounds good. Headphones on, guys. Just remember to look all the way around yourselves as well. You've got 360 degrees field of vision on this. I właśnie widzę, jak siedzę w samochodzie. Samochód rusza i mam wrażenie, jakbym miał złapać kamerę. To jest chyba Colin McRae. Dziwnie się czuję. Góry. Na bocznym siedzeniu nikogo nie ma. Wrażenie niemiłosierne. I właśnie spadam w dół. Na spadochronie. Wrażenie niemiłosierne. Jakość niestety, rozdzielczość jest dosyć niska. Ale jest super. Wrażenie jest świetne. Na pewno duża przyszłość siedzi w tego typu technologii. Wynajęta hala pomieściła ponad 300 wystawców i nie sposób było odwiedzić każdego z nich w jeden dzień. Ale zawsze trafi się coś, co warto zobaczyć. Jedną z takich rzeczy jest OneWheel. That's quite clever design because it's still just a wheel. And where's the old motor? Is it built into the wheel and batteries and all that? Yeah, so the motor is built into the hub of the wheel itself. Okay. So we have a very powerful direct drive hub motor. So we don't have any chains or belts or gears. There's only one moving part, the wheel itself. So the batteries are under one foot, and the brain, the control electronics are under the other foot. Okay, so there's no loss in power basically because there's no moving parts. The whole engine is built into the hub of the wheel. Wheel itself looks like Formula One. That's right. It's from a racing go-kart, and it uses very similar technology to an F1 car. Okay, is it available for sale or it's still in the phase of prototype? Yeah, so from our website, which is rideonewheel.com, you can pre-order. If you pre-order today, it will ship in November. Mm-hmm. And we're still in the midst of development and transitioning into manufacturing this summer. Okay, could you give us a quick demo? How does it work in the action, really? Yeah, sure. Or Jack can here. I believe it's switched off. Sorry. So this is a pre-production prototype. The final version is going to have LED floodlighting out of the nose and the tail. It's going to have mini fenders for rain splatter and shoelaces. And it'll be synced to your phone via Bluetooth 4. So you'll actually be able to customize the riding algorithms that are in the controller computer chip from your phone. So select like a rider, like a commuter mode or a sport mode. Yeah, so you'll see the gyros will engage and balance me here. If you want to go, you lean subtly. The more you lean, the faster you go here.
and then you can actually slow down by leaning back. You actually go the other way as well, just as easily. What is the learning curve? How long time we have to train to be able to really, you know? You can tell I'm not doing a whole lot of work here. It's really a function of getting on it and relaxing. It usually takes people about 2 minutes to get the feel for it. It's not like snowboarding where you spend the whole weekend on your bum. No, it's not like that. If you actually give me a little bit of room, I can do some maneuvering here. Not a lot of real estate, but so you can tell you can turn pretty sharply on this. And it's just a lot of fun. So 12 miles an hour top speed. So if you have some room to get going, you really are leaning into your turns like you would on a snowboard or a surfboard. How long the battery stands for then? So 5 miles of riding, yeah. And then to recharge it takes about 20 minutes with our high-speed charger. 20 minutes? 20 and minutes you're ready to go? Yep. Fully charged? Yep, fully charged. Okay. That's everything. Thank you for your time. Yes, absolutely. That was less I than should 5 head over to minutes, the other so- stage. Great, Okay. nice to meet you. Cheers. What do you know about 3D printing? Are you? Well, I've never used a 3D printer. I've never used a 3D printer myself. But I know about potential capabilities, the possibilities they give us as a customers. And this looks like a normal, in terms of size, like average home printer. Normal. Yeah, so absolutely, and this is aimed at desktop use by ordinary people. By the way, quite fancy as well. Yeah, absolutely. Well, it's it's got to look good if you're going to have it on your desk. We figure we like making things, and we figure you don't have it out and available, you're not going to use it. You put it in your workshop, you're not going to do anything with it. We've aimed this printer at being kind of accessible by everyone. It's automating a whole load of things that are normally really difficult in 3D printing. So it's everything from it automatically picks up what material you're using. It self-levels, so you don't have to adjust it all the time. And I guess the headline is that... Yeah, go on. So it's fully automatic then? Yeah, absolutely. So you can... As soon as I buy it, potentially I'll buy it, unbox it, plug it in, get a model, you hit three buttons, software's included. So not design software, but software to control the printer. There are so many packages out there already. So Google SketchUp. So I'll be able to import all them files. Yeah, or go to Thingiverse, which is MakerBot's site, and there's I think they've hit 1 million models that you can download. Okay. So you can either get stuff that somebody else has made, start creating your own, which is where we want people to go. Adjust it a bit. And absolutely, and then you can literally hit print, choose your print quality, and go. If you want to get into detail, you can start editing exactly what temperature is being used or how it's setting up the model. Okay, so potentially this size of the model, how long would that print? Took about 30-40 minutes. So it depends on the resolution. So because that's quite full. Yeah, that's like a draft, really quick print. This is going to 100 micron print, which is normal resolution, but we can go down to 20 microns, so 5 times the resolution of that. And then it's really, you get to the point where you can only just feel the layers in the thing. And this is something that... Is that available now? Or? So this version, you can see it's in Kickstarter colours, is just about to go to the initial beta testers. And our pre-orders that we're taking now are going to be delivered, the aim is to deliver them mid to the end of June. Okay. So when we can actually see it in the shops, or is that going to be available? It's going to be that kind of period of time, okay, in the run up to June. So we've got to satisfy the Kickstarter guys first, but also they're going to help us to tune the product, tune the profiles to get it just right. So we normal customers should get the best performance possible. Absolutely, and you'll be able to enhance it as well. You can use our material, which it automatically sets up for, or you can use your own. Okay. And you can reprogram the reels. So if you want to use a fancy flexible material, you can set it up, wind it on the reel, stick it on. Okay, so now the hardest question. What is going to be the price? £849. It's not too bad, really, for the 3D printer. We reckon it's probably 3 times the speed through the nozzle system we've got, 5 times the resolution, and about half the price of anything remotely similar. We've also got interchangeable heads, so we can upgrade
as we go along. Okay. Thank you for your time. No worries. See you later. No co? Samochody to w końcu też technologia. Okej, jesteśmy na stanowisku GoTab. Pokaż. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo te urządzenia wyglądają jak iPady. Zwłaszcza GoTab 78 GT78, który działa na Androidzie KitKat 4.4. Ma dwurdzeniowy procesor, 1,5 GHz i 8 GB wbudowanej pamięci. Spójrzmy tutaj może z powrotem na samo urządzenie. Jak widzicie, ogólnie interfejs jest dosyć szybki i tak jak mówiłem, to jest KitKat 4.4.2. Proszę bardzo. Ogólnie wyświetlacz nie wydaje żadnego dobrego wrażenia ze względu na to, że jest naklejona folia. Ale ogólnie urządzenie jest bardzo, bardzo responsywne. Widzicie, są nawet pewne aplikacje jak kamery i aparatu spersonalizowane dla producenta. Ogólnie samo urządzenie, jak widzicie, ono imituje aluminium, aczkolwiek chyba jest to aluminium. U góry mamy wyjście USB, wyjście słuchawkowe, także włącznik, przycisk cofnij, nietypowe. 2 głośniczki i to wszystko. U dołu nie ma nic, z boku jest wyjście na kartę SD. Ogólnie ciekawa opcja, czekamy tylko na jakieś informacje co do ceny. Może by ktoś podszedł, to byśmy się dowiedzieli. Jak widzicie, bardzo, bardzo responsywna. Jeżeli cena będzie atrakcyjna, to może być to naprawdę świetna alternatywa dla wszystkich, którzy nie mogą kupić sobie iPada. Na przykład szukają świetnego tabletu z takim formatem wyświetlacza. Świetna sprawa. He's using light industrial tasks, and in the UK he's using academic research. We've got loads of these in UK universities. PhD students use this as the hardware platform for their research. The key thing about him is it's very safe. A traditional industrial robot needs to be caged. You can't go near it when they're operating because they're very strong. If he's in a car plant, for example, you're moving in a car engine around at 5 meters a second, you don't want to be anywhere near that. So it's all plastic, the whole chassis is plastic, is it? There's metal skeleton, plastic shells. The key thing is it's got series elastic actuators. And it acts actually, I'm quite impressed because when you're acting on it, it actually reacts. So when you pull the arm, it actually reacts. So he's got springs in every joint. So if he comes into contact with you, he'll just stop. That's the thing. To program him, you can plug a PC in the back and you've got full open source control of everything. Or you can just show him what to do. Okay, so I can grab his wrist and show him. So could we have a quick demo? Yeah, so he's got a camera in his wrist. Alright. Okay, this morning I programmed him to pick up a golf ball. I showed him what it looks like and he built up a visual model of it. So we'll be able to find the ball on the table itself? Yeah. So I showed him what it looked like. I showed him an area that he'd be working in, how to pick it up and how to put it down. That took about a minute to show him that. I showed him the task once and he can now do that task. Okay? So is Baxter being used already in some manufacturers around the world? In the US, it's in loads of manufacturing companies all around the US doing light manufacturing tasks. Because it's so easy to program, you don't need a full technical team to back it up. A small company that couldn't traditionally afford automation and would be forced to offshore can now afford automation, and it doesn't need a whole team of engineers and programmers to support their robot. They can move it into the line, the people working around it can safely work around it, and they can show the robot what to do. Właśnie mamy robota Nao pokazującego swoje możliwości. Właśnie tańczy Gangnam Style.
I całkiem dobrze mu idzie, na pewno lepiej jak mnie. Muszę powiedzieć, widziałem już wcześniej robota na filmikach i tak dalej, ale wydawało mi się, że jest mniejszy. Jest większy niż bym mógł przypuszczać. Miałem nawet okazję pobawić się Google Glass. I wiecie co? Było to naprawdę ciekawe doświadczenie. Dla większości odwiedzających to właśnie grupa nurków pstrykających zdjęcia pod wodą była największą atrakcją na stanowisku Sony. Ja skorzystałem z zamieszania i dorwałem najnowszego flagowca. Właśnie będę miał pierwszy kontakt z Sony Xperią Z2. To jest najnowszy flagowiec. Oczywiście on jest bardzo podobny do tego, co już widzieliśmy na stanowisku, na nagraniach prasowych i tak dalej. Ona niby jest dostępna, a tak naprawdę jej nie ma. Jak widzicie, zmienił się delikatnie interfejs ogólnie samego urządzenia. Zarąbista sprawa, bardzo mi się to podoba, aczkolwiek interfejs ten już widziałem po aktualizacji oprogramowania Sony Xperia Z Ultra. Widzicie oczywiście, sama Xperia Z2 działa na Androidzie 4.4.2, aczkolwiek pokazuje się dziwna literka P. Oczywiście nie zmienia to faktu, bo nadal jest to Android KitKat 4.4.2. Jak widzicie, z tyłu mamy także kamerę, która ma 21 megapikseli. Dodatkowo widzę, że jest tutaj dzbanuszek z wodą. Chodź tutaj pokaż. Dzbanuszek. Jest tu pojemnik z wodą i teoretycznie istnieje możliwość prezentacji, jak działać będzie wodoodporność. Oczywiście przypuszczam, że będzie tak samo jak u poprzedników. Powiem szczerze, że bardzo dobrze leży w dłoni. Bardzo dobrze telefon leży w dłoni i to czuć od razu. Ale przypuszczam, że to wina materiałów po raz kolejny. Wina. Fajnie się to mówi. Dużą część hali wystawowej stanowiły stanowiska z grami. Więc miałem mały podgląd na Sniper 2, a także jakże popularne Flappy Bird. Wyobraźcie sobie, że właśnie gram wężyka. Tak, serio. Spójrzcie na to. Z domowej roboty wężyk. Od razu mi się Nokia przypomina. W sumie nawet rozmiarów Nokii. Microsoft, chociaż był głównym sponsorem widowiska, to nie pokazał nic ciekawego. Liczyłem, że zobaczę nowe Lumie i będę mógł sprawdzić, czy Cortana mówi po polsku. Zamiast tego próbowano mi wmówić, że Windows RT jest tym, o czym zawsze marzyłem. To już jest koniec mojej przygody z Gadget Show. Oczywiście niezmiernie się cieszę, bo miałem okazję zobaczyć wszystkich 4 prezenterów Gadget Show na żywo. Niestety okazało się, że samo Gadget Show, same targi to nie są targi technologiczne, w których pokazuje się najnowsze technologie. Jest to po prostu wszystko to, co jest dostępne na dzień dzisiejszy. Nie ma niczego ponad to. Więc jeżeli podobało Wam się to nagranie, to oczywiście paluszki do góry. Nie zapomnijcie subskrybować kanału bez pretekstu, a my zobaczymy się w kolejnym nagraniu. Cześć!